Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie. To dziś ważny dzień w historii Legionowa, stulecie nadania nazwy naszemu miastu w obecności Wojska Polskiego, a w obecności również tych osób, które włożyły bardzo duży wkład w poczucie naszej tożsamości narodowej, które włożyły duży wkład w poczucie naszej tożsamości lokalnej, związanej z historią niezwykłego miasta, jakim jest Legionowo. Miałem zaszczyt wyróżnić 4 osoby. Pan generał Mandykowski, człowiek, który urodził się 100 lat temu, a więc jest równolatkiem naszego miasta. Kombatant, historia legionowa. Pan Henryk Matuszewski, człowiek, który stworzył pomysł, a potem go realizował, dotyczący konkursu wiedzy o legionach. A więc to też niezwykłe wydarzenie. Bardzo wielu z uczniów legionowskich szkół brało udział w tym konkursie. To pan Henryk właśnie opracował ten konkurs. Pan Henryk doprowadził do tego, że konkurs jest realizowany od lat. Dziękujemy. Pan doktor Wojciech Żetę, który jest człowiekiem dbającym o wiedzę historyczną na temat dziejów naszego miasta, szczególnie dziejów Armii Krajowej, bo świętujemy dziś stulecie nadania nazwy naszemu miastu. Pamiętamy, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Ten rok 2019 jest rokiem szczególnym również z tego powodu, że 1 sierpnia będziemy obchodzili 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I każdy legionowianin wie, że Powstanie Warszawskie wybuchło również w Legionowie, równolegle w Legionowie. Przez 3 dni trwały walki. I to jest też zasługa między innymi pana doktora Żetę, upowszechniania tej wiedzy. I ksiądz prałat, ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak, budowniczy kościołów w Legionowie. Człowiek, który znacząco wpisał się w historię naszego miasta, ale kapłan, który służy posługą Wojsku Polskiemu, służbom mundurowym, kapłan, który kształtuje też postawy, bo to jest niezwykle istotne. Morale Wojska Polskiego jest kształtowane również przez takich ludzi jak ksiądz prałat. Bóg zapłać, serdeczny Bóg zapłać. I żołnierze sportowcy. Prawda, że wspaniali? Ile dobrego robią dla Polski na arenie międzynarodowej. Pamiętam ten bieg w Birmingham, rekord świata, fantastyczny bieg, ale nie tylko, bo przecież kiedy popatrzymy na osiągnięcia naszych żołnierzy, są naprawdę niezwykli, a są żołnierzami Wojska Polskiego. Dziękujemy właśnie za to, że dbają o to, żeby pokazywać właśnie zdolności Wojska Polskiego, bo mówiliśmy o lekkoatletach, ale także są z nami żołnierze Wojska Polskiego, którzy odnieśli sukcesy w dyscyplinach już takich stricte wojskowych. Są najlepsi w ramach konkursów organizowanych przez wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy świetnych żołnierzy, również żołnierzy sportowców. A ja szczególnie chciałbym podziękować pani Sofii Naui ze względu na to, że jest twarzą naszej kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Brawo. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Wojsko Polskie musi być liczniejsze. Wojsko Polskie nie może się ograniczać, tak jak to się działo również w Legionowie. Niestety w 2011 roku zlikwidowano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki.
To była decyzja rządu koalicji PO-PSL. To był błąd zasadniczy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym jestem ministrem obrony narodowej, rozwija Wojsko Polskie. Rozwijamy również liczebnie Wojsko Polskie. Na festynie też jest namiot pod hasłem w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, gdzie każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z warunkami służby w Wojsku Polskim. Zachęcam. Zachęcam do tego, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Są różne formy służby w Wojsku Polskim. Oczywiście wojska operacyjne, mamy tu sprzęt, ten, który najbardziej się podoba, szczególnie młodym ludziom, najmłodszym ludziom. Jest z nami załoga z czołgiem Leopard, jest także sprzęt, są armatochaubice Krab, to jest produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego, jest moździerz samobieżny Rak, też produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. To są żołnierze i to jest sprzęt z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, żołnierze Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję też dowódcom i panu generałowi Sokołowskiemu. Szczególnie dziękuję panu generałowi Jarosławowi Mice, dowódcy generalnemu rodzaju Sił Zbrojnych, za to, że wspólnie rozwijamy potencjał Wojska Polskiego. A ten czołg, proszę Państwa, jest z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, a więc jeszcze ta syrenka na czołgu świadczy o tym, że to jest wojsko, które jest blisko nas. To jest wojsko, które stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Powiedziałem o tym, że wojsko musi być liczniejsze, w związku z tym moja decyzja o tym, żeby stworzyć nową dywizję zmechanizowaną, 18. dywizję zmechanizowaną. A skoro wojska będzie więcej, niezbędne są także instytucje służące wojsku, ale nie tylko, również mieszkańcom Legionowa i powiatu legionowskiego. Stąd moja decyzja o tym, żeby powołać filię Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie. To będzie szpital w Legionowie, który będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta i naszego powiatu. A że Wojskowy Instytut Medyczny jest jednym z najlepszych szpitali, to nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kadra lekarska, w znacznej części to żołnierze wojskowi, zawsze tak było, jest i będzie, że wojskowi żołnierze należą do tych najlepszych, a więc oni będą służyć pomocą mieszkańcom także naszego powiatu i naszego miasta. Proces jest już bardzo zaawansowany. Skończyliśmy, to chciałem właśnie Państwu ogłosić, fazę przygotowań, a więc mamy już dokumentację. Wizualizacja tego, jak będzie wyglądał szpital w Legionowie, jest dostępna dla Państwa. Tu po mojej lewej stronie jest namiot Wojskowego Instytutu Medycznego, a więc tu wszystko można sprawdzić, można się o wszystkim dowiedzieć, jak będzie wyglądał szpital w Legionowie. Realizujemy konsekwentnie, jesteśmy gotowi, mamy już projekt, teraz składamy wniosek o pozwolenie na budowę, następnie ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy i w ciągu 2 lat, proszę Państwa, szpital w Legionowie powstanie. A proszę Państwa, historia legionowa, piękna historia legionowa. Słyszeliśmy już od Pani na wstępie o historii naszego miasta. Niezwykłe wojsko stacjonujące w Legionowie również w okresie międzywojennym, a więc batalion balonowy. To oficerowie z tego batalionu 4-krotnie zdobywali Puchar Gordona Beneta. To dywizjon pociągów pancernych, który walczył w wojnie obronnej 1939 roku. To także batalion mostów kolejowych. To wojsko, które chlubne karty zapisało w historii polskiego oręża, a więc mamy do kogo się odwołać. Sami budujemy historię, przyszłość naszego miasta. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dziś przyszli na nasz festyn. Zachęcam do tego,
żeby porozmawiać z żołnierzami, żeby zapoznać się ze sprzętem, którym dysponuje Wojsko Polskie. Zachęcam do dobrej zabawy i życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo.